Dzień dobry. Dzisiaj na moim stole jest coś bardzo ciekawego. Coś, na co czekałem z niecierpliwością, ponieważ myślę, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Zobaczcie. Białe opakowanie. Reszta tego pudełka, zdradzę Wam, że została u mnie w domu. Zajęły się nim koty. Tak jest. TC001 od firmy Ulanzi. Bardzo uniwersalny wyświetlacz. Tadadam, proszę bardzo. Czyli tutaj w opakowaniu mamy ten sam wyświetlacz i mamy przewód do ładowania USB-C. Przewodzik na bok i możemy od razu tutaj działać. Słuchajcie, ja już sobie tutaj zacząłem. Tam. Tak jest. I oczom naszym pokazuje się bardzo, bardzo uniwersalny wyświetlacz. Mała tworzywowa obudowa i zacznijmy w takim razie od góry. Co tutaj mamy? Zobaczcie tak, mamy tutaj sensor światła, następnie 3 przyciski, którymi będziemy się posługiwać z tyłu. Natomiast mamy tak, tutaj jest wyjście takiego malutkiego głośniczka, dioda sygnalizacyjna, port ładowania USB-C i jeszcze przycisk resetu. Od spodu mamy takie antypoślizgowe nóżki dwie, stawiamy i faktycznie te nóżki silikonowe się przydają, bo tutaj naciskając nie chcemy, żeby się to nam wszystko przesuwało. No i teraz tak, włączamy, jak pamiętam, raz, dwa, trzy, jest uruchomione. No i teraz czekamy, co też nam tutaj się pojawi. Wi-Fi, dobra, czyli tutaj muszę spróbować to jeszcze ustawić. No i właśnie, samo urządzenie po włączeniu podaje nam IP, które wygenerowało i ma osobną sieć, czyli w tym momencie ona nie może się połączyć do hotspotu tutaj w pomieszczeniu, więc samo urządzenie również ten hotspot posiada i musimy go skonfigurować. Więc łączymy się, zaraz zobaczymy tutaj, czy pojawi nam się dodatkowa sieć. Jest uClock. Możemy się na tą sieć zalogować. Dobrze. Zaloguj się do sieci. Tak. I wskazujemy następnie sieć, do której urządzenie ma się zalogować. Podajemy hasło i zobaczycie, co dalej. Dobra. To jest przekazywane do naszego zegarka. IP się zmieniło, więc pobrało IP z HDCP z lokalnego serwera i myślę, że już to powinno działać. Mamy 18:37, to się zgadza. Mamy datę i mamy, słuchajcie, licznik YouTube. Zobaczcie, u mnie pokazuje 128K, ponieważ YouTube swego czasu wprowadził ograniczenia. Nie można wydobyć od nich przez API bardzo dokładnego licznika, tylko jest on zaokrąglany do pewnych wartości. Czyli tutaj chyba do 1000. Przechodzimy sobie tutaj te opcje, które są wybrane. I teraz tak, jeśli chcemy, żeby został ten licznik, naciskamy raz środkowy klawisz i w tym momencie zostanie to już na tym liczniku. I teraz pokażę Wam coś jeszcze. Co używam bardzo, bardzo długo, czyli Lametric. Wyświetlacz o dużo większych możliwościach niż ten wyświetlacz, tylko że cena Lametrika versus cena właśnie wyświetlacza z Ulanzi to jest przepaść. Naprawdę nie wiem, czy razy 10 ten nie kosztuje. Mi się udało ten ustrzelić jako outletowe urządzenie. Oczywiście tutaj mówię, ma to urządzenie dużo większe możliwości, ale do większości rzeczy naprawdę, słuchajcie, ten mały wyświetlacz od Ulanzi wystarczy. Dobra, co Wam tylko po to tutaj przyniosłem, a jeszcze właśnie Wam pokażę jedną rzecz. Ten nie ma akumulatora, a ten, jak widzicie, działa w tym momencie samodzielnie, więc to się przyda również osobom, które kręcą jakieś treści i chcą sobie umieścić ten wyświetlacz na przykład na półce, tak?
nie chcę ciągnąć kabli, nie chcę niczego kombinować, mogę po prostu ten wyświetlacz wziąć ze sobą, ustawić w momencie nagrania, a później go po prostu ściągnąć. Kolejną kwestią jeszcze są tutaj dodatkowe opcje, których jeszcze tutaj nie włączyłem. Teraz tak. 2 sygnały, mamy wyświetlacz odblokowany i teraz potrzebuję tutaj IP. Wchodzimy w takim razie na to IP i oczom naszym ukazuje się menu, w którym możemy działać, czyli możemy tutaj włączać opcje dodatkowe, których na przykład jeszcze tutaj nie ma. Przykładowo włączymy sobie pokazywanie baterii i jeszcze opcję na przykład Matrixa. Przechodzimy w bok przez dodatkowe funkcje, czyli mamy tutaj stan baterii i mamy jeszcze kolejną opcję dodaną przed chwilą. Mamy również pogodę, możemy sobie definiować kilka innych rzeczy typu jasność świecenia, jak szybko mają się zmieniać te poszczególne ekrany i tak dalej, i tak dalej. Można się pobawić. To jest dostępne i opisane również na stronie producenta. Jak Wam się podoba? Myślę, że naprawdę robi robotę i w tej cenie nie ma absolutnie opcji, żebyście znaleźli coś lepszego. Przyznam się, że ja też chciałem zbudować nawet taki wyświetlacz. Mam takie specjalne matryce, chyba 8×8 pikseli. Takie właśnie specjalnie, takie duże diody są do tego przeznaczone i wydaje mi się, że części kosztują więcej niż ten gotowy wyświetlacz, więc nie mam pojęcia, jak oni to zrobili, ale to powinno naprawdę podbić rynek. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz tylko, że trzeba się troszeczkę zaznajomić z API Google'a, żeby skonfigurować, połączyć konto YouTube'owe, żeby te dane zostały przekazywane. Ale to może opowieść na inną historię, na inny film. Tyle na dzisiaj. Link tradycyjnie w opisie filmu, a ja zapraszam Was już na kolejne nagrania. Na razie, cześć.